Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku Procurement Influencer Talks. Dzisiaj temat, który został wywołany przez użytkowników OnePlace'a, to znaczy jak promować się online. Trochę czujemy się jakby ekspertami w budowaniu biznesu i e-commerce online, ale wydaje mi się, że zaprosiłem człowieka, który jeszcze więcej wie. Jakbyś, Grzegorz, powiedział słowo o tym, dlaczego jesteś przy tym stole, czym się zajmujesz, no i też jak się nazywasz. Jasne. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Podziękujesz po spotkaniu. Okej, ja nazywam się Grzegorz Koczor i reprezentuję agencję No Monday. Mam przyjemność i obowiązek zarządzania agencją No Monday od wielu lat, bo to już niemal 20 rok mija, gdzie zajmuję się marketingiem, przede wszystkim marketingiem internetowym, a od 9 lat, w barwach No Monday realizujemy komunikację dla klientów przede wszystkim za pomocą mediów cyfrowych. Może to tak brzmi trochę enigmatycznie. Myślę, że będziemy mogli wytłumaczyć, co są te media cyfrowe. Nie? Grzegorz nie powiedział, najważniejszej rzeczy jest oczywiście użytkownikiem OnePlace'a. Ale wracając do tego, tak spróbujmy dzisiaj porozmawiać tak, jakbyśmy nie mieli tego bagażu doświadczeń, w sensie takim, żebyśmy wytłumaczyli prostymi słowami, co to na przykład są te media cyfrowe, w ogóle o co chodzi z tą promocją firm, w ogóle dlaczego warto to robić, czy są takie, nie wiem, rzeczy, o których nie wolno zapominać, albo są ekstrasy, które na przykład mało kosztują i szkoda byłoby ich nie robić, nie? Bo wiele osób ma takie skojarzenie marketing drogo. Wydaje mi się, że też ten mit, możemy od tego zacząć, jest po prostu mitem, nieprawdą. Można robić bardzo efektywne, ciekawe działania na początku i nie wydawać na to worka pieniędzy. Zgadzasz się? Dokładnie tak. To, co zauważyłem, to przede wszystkim jakąś taką bojaźliwość względem tej technologii mediów cyfrowych. One oczywiście wymagają pewnej wiedzy, natomiast z punktu widzenia prowadzenia marketingu i firm nie do końca trzeba wiedzieć, jak to od środka robić. Nie wymaga to też wielkich inwestycji na początku, co jest też dużym tak naprawdę atutem, jeśli chodzi o media cyfrowe. Chyba też jest sporo ludzi, nie chcę, reklamować swojej konkurencji, ale też oprócz was, jest sporo freelancerów, ludzi, którzy po prostu się tym zajmują, tak? Więc można spokojnie się zwrócić do takiej agencji albo zapytać osób, które się na tym po prostu znają. Są, nie wiem, ogłoszone na jakimś portalu też, który pomaga w stworzeniu jakiejś prostej grafiki, informacji, albo właśnie zwrócić się do profesjonalistów, którzy obsłużą to w miarę kompleksowo albo powiedzą, jak to się też robi, prawda? Choćby Marketplace, tak, jest też miejscem, gdzie wielu specjalistów można pozyskać do współpracy i my nie mamy monopolu. Na tym. Trzeba korzystać z ekspertów takich. Ale oczywiście tak. Pracowałem z wieloma wspaniałymi ludźmi i przede wszystkim ekspertami i często sam nawet polecam pojedynczych ekspertów i identyfikuję się z klientami, którzy mają przykładowo mniejszy biznes i potrzebują cząstkę tego, co może dać agencja. No, czasem są oczywiście zalety, są minusy różnych rozwiązań. Przede wszystkim to podejmować ten marketing i nie bać się tego, bo ten marketing przynosi realne korzyści. Brzmisz tak, jakby nie trzeba było mieć działu marketingu. W sensie takim, że można to zrobić w miarę łatwo, korzystając z różnych dostępnych rozwiązań. Czy to jest tak, że jednak trzeba mieć po prostu zbudowany ten dział marketingu? Jak to twoim zdaniem wygląda? Tutaj myślę, że każdy powinien wyciągnąć sam wnioski, dlatego że ja będąc tyle w branży, trochę wpadam w pułapki wiedzy. Dla mnie to wszystko wydaje się łatwe i proste. Jedno, co chcę powiedzieć, to nigdy agencja nie jest konkurencją dla marketingu. Dlaczego? Ja zawsze to opowiadam, ale to nie musi być stricte marketing. Chodzi o to, żeby w tej firmie był ktoś, kto tak naprawdę żyje tą firmą, zna swoich klientów. Potrafi o niej opowiedzieć. Agencja reklamowa, czy jakikolwiek specjalista, freelancer nie zrobi cudów. My jesteśmy w stanie pomóc. Podać ten komunikat. Tak? Ale musi być po drugiej stronie ktoś, kto wie tak naprawdę, jakie są informacje zwrotne od swoich klientów, co jest dla nich ważne, co jest dobre w tym produkcie i tak dalej. Więc marketing jest potrzebny.
nie jest niezbędny, czyli jeżeli jest mniejsza jakaś działalność, to nie oznacza, że musisz od razu budować dział marketingu. Ale to już przejdźmy do takiej trochę instrukcji, nie? No bo trochę rozmawiamy o tym, jak to praktycznie zrobić. Państwo też byli tym zainteresowani, więc ja rozumiem, że jest tak, że na początku to musimy wiedzieć, co my chcemy powiedzieć. Na zasadzie, że nasze śrubki i nakrętki są z jakiegoś powodu lepsze niż konkurencja, albo że powodują szczęśliwość, nie zatruwają środowiska lub cokolwiek innego mamy w swoim przesłaniu. Lub dostarczamy super usługę i tak dalej, i tak dalej. I właśnie wiarygodnie ktoś to potrafi zrobić. Idealnie, jak jeszcze bym miał materiał o tym, na zasadzie, jeżeli ktoś ma kawiarnię i piecze super ciastka, że robi zdjęcia, no i teraz warto zadbać, żeby się ktoś o nich dowiedział, nie? Że to nie był najlepiej utrzymywany sekret. Czy to dobrze rozumiem, że to właśnie jest ten początek, żeby sobie powiedzieć, co chcemy tym ludziom powiedzieć i co cenią? To jest absolutna podstawa i pomimo tego, że działamy w tym obszarze online, zarówno marketplace, który doskonale sobie radzi w tych mediach cyfrowych, jak i No Monday, to taka pułapka, która występuje, to bardzo często właśnie ta technologia. Ta technologia ma pomagać, ale ona nie zastąpi marketingu, więc w pierwszej kolejności musi być ta świadomość. Ta świadomość tego, jaką mamy ofertę, jakie mamy mocne strony i też do kogo kierujemy, czyli taką stricte grupę docelową. I to nie ma nic wspólnego tak naprawdę z technologią. Jasne. Jeżeli pozwolisz, Piotr, jeżeli państwo mają trochę czasu, to ja zawsze mówię taką anegdotę, która jest oderwana od technologii, ale tak zawsze tłumaczę ludziom. Nie unikniemy tego jeszcze, obawiam, musisz ją powiedzieć. Tak, znacznie. Mianowicie najlepszym sposobem jest takie wyobrażenie sobie, nasze roczniki to sobie doskonale wyobrażam, takiego punktu sprzedaży na mieście, załóżmy z odzieżą. To nie ma nic wspólnego z online. Starszy pan, który prowadzi ten sklep i sprzedaje. To jak ja sobie przypominam tych ludzi, to oni bardzo często mieli wiedzę, skąd przychodzą ich klienci, kto ma większe szanse pozyskać jego produkt. On nawet wiedział, że załóżmy jak licealiści weszli do jego sklepu, to prawdopodobnie weszli, bo pada i musieli się skryć przed deszczem i nie są poważnymi klientami. I tak należy podchodzić do marketingu, a dopiero później zastanowić się, jak ta technologia może pomóc. Czyli, no, zgadzam się. W marketingu mówimy często o personach, nie? Takim, że wiemy, kto jest tym odbiorcą, jak się z nim komunikować, na co zwraca uwagę, co dla niego jest ważne. No to właśnie te licealistów prawdopodobnie pan jakby był bardzo sprawny, też by znalazł miejsce. I on też może licealistom sprzedać tylko. Parasolkę. Ale tak na serio podchodząc, to myślę, że załatwiliśmy taką jedną ważną rzecz. Wiedz, co chcesz powiedzieć, znajdź swojego klienta, to druga rzecz, co on ceni w swoich rzeczach, usługach i tym podobnych, czy nie wiem, przyjedziemy najszybciej, tak? To są takie przesłania, które z tego... Różne wyróżniki mogą być, oczywiście. Najtaniej też się często spotyka, ale najtaniej nie jest receptą, to też trzeba przyznać, że bardzo często jest komunikowane, ale warto się oprócz tego zastanowić nad innymi rzeczami, nie, żeby nie tylko o najtaniej nie chodziło, bo to jest taka... Zawsze się znajdzie ktoś tańszy, nie mówiąc o tym, że najtaniej często się kojarzy ze złą jakością też, tak? Też tak może być. To ta anegdota o cena czyni cuda, więc może być tanio, szybko, dobrze, tak? I to raczej nie wychodzi, jak się łączy, żeby wszystko było najtaniej, najszybciej i najlepiej, nie? Więc wracając jeszcze do naszej tej dyskusji, no dobra, to powiedzmy, że się dowiedzieliśmy. Spędziliśmy chwilę, całkiem nam to dobrze poszło, w ogóle porozmawialiśmy najlepiej z klientami, nam powiedzieli, nie no, ja do pana przyjeżdżam, bo lubię to, nie? Albo kontaktujemy się, bo jest łatwo zamówić. Cokolwiek, tak, że najłatwiej. No i wiemy już, co chcemy powiedzieć. Co potem? Co ta osoba, która ma tą firmę, zarządza nią, albo została jej powierzona komunikacja, powinna zrobić? Oczywiście sytuacje są różne, w zależności od budżetu, wielkości firmy i tej grupy docelowej, więc nie ma takiego jednego złotego środka, natomiast można powiedzieć o takich narzędziach, które jak damy sobie taką przysłowiową gwiazdkę, one sprawdzają się w większości przypadków. Tak? No wiadomo, nie znajdziemy pewnie takiego rozwiązania dla każdego, ale tak. No, są pewnie rzeczy, o których nie można zapominać. Masz taką w głowie, której dzisiaj już... Jest ich kilka, oczywiście. No to dobra, to mówmy w takim razie. Ja myślę, że ta podstawa, strona internetowa, Słyszałem taką teorię, że strony są już passé i trzeba mieć profil na Facebooku tylko, ale później się okazało, że z Facebooka ludzie uciekają. No ja też o tym słyszałem, natomiast pamiętajmy, że wtedy zawsze jesteśmy
zakładnikami czyjegoś rozwiązania. Tak, także to jest pierwsza rzecz. Może Facebook zmieni politykę. Może te rzeczy się po prostu nie wykluczają, co? Może tak można do tego podejść, że warto mieć prostą stronę i dodatkowo zrobić po prostu te landing page'e w innych miejscach. Pracujecie z programistami, więc słowo klasyk to zależy, jest tutaj chyba odpowiednie, ale dlaczego ja mówię o tej stronie internetowej, nawet jeżeli ona nie będzie super rozbudowana? Bo bardzo często to jest taki, nazwijmy to online'owy dom, online'owa baza i wizytówka firmy i musimy zapamiętać jedną rzecz, że teraz, gdy zdalnie można i robić biznesy i załatwiać wiele różnych spraw, nawet urzędowych, to bardzo często nasz pierwszy wizerunek, to co w głowie zostaje zapamiętane po odwiedzeniu jakiejś firmy, to jest na podstawie właśnie tej strony internetowej. Zgodzę się. Co ważne, dobrze dodać tą stronę na przykład do map Google'a też, w sensie takim, że po pierwsze oznaczyć się na tych mapach chociażby Google'a, podaję taki przykład i tam dodać tą stronę, żeby nie było tak, bo ludzie często już nie wykorzystują tylko wyszukiwarek w taki normalny sposób, ale w aplikacji w telefonie szukają, nie wiem, Krawiec Warszawa, tak, i patrzą na mapę, gdzie to jest i warto tam mieć też te informacje. Jak najwięcej, czyli w pierwszej kolejności, bo ja to dzielę najprościej na dwie rzeczy. Jedna sprawa to jest taka, że jeżeli już, daje się szansę znaleźć, nie mówimy o takiej aktywnej sprzedaży, również za pomocą mediów cyfrowych, która potrafi być bardzo skuteczna, ale jeżeli już ktoś ciebie znajdzie i wejdzie na stronę internetową, czy na jakąkolwiek inną wizytówkę, to żeby jednak miał o tobie takie zdanie, że ta firma coś reprezentuje, jest bezpiecznie i jest warto. Ja tutaj podkreślę, że szczególnie w firmach przemysłowych nieraz spotkaliśmy się z sytuacją taką, że podjeżdżamy pod firmę, jest naprawdę elegancki biurowiec, świetni ludzie, świetni specjaliści, linie produktowe takie, które wyobrażam sobie, że kosztują, ale tego w ogóle nie widać, gdy się wejdzie na stronę internetową. Jeżeli chcemy jeszcze prowadzić swój biznes również dla klientów zagranicznych, no to oni mogą mieć pewną obawę, jeżeli zobaczą, że ta strona nie istnieje, że są błędy, że tam są jakieś skąpe, niewizerunkowe informacje, słowo wizerunkowe. I teraz chyba tutaj się pojawia też takie ABC. Zadbajmy o to, żeby kontakt był na tej stronie, w sensie takim, jak ją zrobimy i nie powiesimy tego kontaktu, albo nie będzie go w takim naturalnym miejscu widocznym, zazwyczaj ten prawy górny róg, ale to też powinno być po prostu takie przyjęte, że on istnieje, że ktoś może dowiedzieć się, gdzie jest ten adres tej firmy, jak do niej dojechać. Takie bardzo pragmatyczne rzeczy, których często się szuka, a często jak ktoś chce Państwu wystawić fakturę, to szuka NIP-u, więc też dobrze zamieścić takie O tym samym pomyślałem i tak. To są takie rzeczy, gdzie mam wiele konferencji na temat innowacji, odkrywania nowego grala świętego, natomiast nie ma tych podstaw. O samej stronie można by bardzo dużo opowiadać, mówimy tutaj o tej bazie, ale oferta, kontakt, najlepiej jeszcze, jeżeli są referencje, coś co uwiarygadnia, a jeżeli już jest sam kontakt, to jeżeli jest ogólny numer podany, to często kojarzy się to z tym, że gdzieś nas przekierują i tak dalej. Najlepiej, jeżeli jest dedykowany... Sprzedawca na przykład. Tak, jeszcze podpisany z imienia i nazwiska, ze zdjęciem ten do klientów biznesowych, ten na przykład do serwisu, wiadomo, reklamacji. Gdzie wpadnę i będę czuł się bezpiecznie. No dobra, to mamy tą stronę, wykonaliśmy ten drugi krok, opisaliśmy nawet te rzeczy, w sensie takim i mamy odzew, że działa. Co jest kolejnym krokiem? Ja trochę podpowiedziałem z tymi Google Mapsami, nie? Że to jest taki, po prostu powinno się to zrobić, nie powinno się czekać. Czy jeszcze jest coś takiego, na co zwróciłbyś uwagę albo gdzie się pokazać? Na pewno jest kilka takich elementów, one już są trochę uzależnione od tego, do kogo mówimy i gdzie ci ludzie są, tak? Ale media społecznościowe... Czyli jeżeli to jest kawiarnia, to dobrze być na Instagramie, tak trochę to upraszczam, pokazywać te fajne ciastka, wnętrze, klimat, to co ludzie cenią w tej kawiarni, tak? Oczywiście. Miłe bycie. A znowu, jeżeli to jest ten przemysł, powiedzmy, tak, o którym mówiłeś, albo bardzo precyzyjne rzeczy, które są produkowane, no to trzeba podkreślić się, że nie wiem, być na LinkedInie, pokazać się jakimś tam katalogu branżowym ewentualnie. Tak, i to jest na One Place właśnie. I myślę, że właśnie podstawą to są te media, bo zarówno Google, tak, gdzie to jest podstawa, to już o tym powiedziałeś, to zarówno te media społecznościowe, żeby tam już wizerunek konkretny był. I tutaj znowu nie mówimy o tym, żeby zatrudnić, nie ma konieczności zatrudniania agencji, wypuszczania profesjonalnych postów 3 razy w tygodniu,
choć oczywiście przy większym biznesie to się jak najbardziej opłaca, ale przykład tego LinkedIna, gdzie dla klienta mającego grupę B2B to jest absolutnie podstawa. I my czasem swoim mniejszym klientom mówimy też w ten sposób, słuchajcie, nie chodzi o to, żeby jak teraz nie macie na to czasu, żeby regularnie prowadzić, no to chociaż te tak zwane cover photo, czyli ta pierwsza wizytówka, która jest te wizytówkowe zdjęcie, opis informacji i kilka takich postów. Tak samo jak przy stronie, nie? Żeby to też było miejsce lądowania. Jest już jakaś historia, jest podany kontakt. To są te rzeczy. Instagram, tak jak powiedziałeś, w zależności od tego, jaki to jest biznes, jeżeli nastawiony właśnie piekarnia, czy tego typu rzeczy, które pozwalają też, pamiętajmy o tym, udostępniać informacje. Czyli zróbmy wszystko, żeby nasi klienci byli niejako ambasadorami naszymi. Jeżeli mamy się czym pochwalić, jeżeli oni są zadowoleni, najszybciej między innymi w mediach społecznościowych można podać tą informację dalej. I mierzenie efektów, bo to jest niezwykle istotne. To, od czego rozpoczęliśmy, to pamiętajmy o tym, że jak mówimy o tej stronie internetowej, czy mówimy o tym, czy Facebooku, czy Instagramie, żeby też sprawdzać, czy to, co produkujemy, w ogóle ktoś ogląda. Ktoś ogląda, ktoś udostępnia, tak? Bo to jest nasz czas, a czas, wiadomo, to jest inwestycja. Tu też warto powiedzieć, że dowolne silniki, które służą do tworzenia tych stron internetowych chociażby, no mają zazwyczaj zabudowaną możliwość już taką bardzo prostą wklejenia kodu Google Analytics chociażby, lub robi się to naprawdę prosto, już tak wklejając go w ogóle w kod, więc to nie jest coś, co wymaga jakiegoś strasznego fikołka znowu, tak? Godzina eksperta też wystarczy, żeby taką sprawę załatwić, jeżeli ktoś absolutnie nie lubi technologii. Często narzędzia, które dostarczane są przez platformy takie jak, nie wiem, chociażby już wspomniany Facebook, Instagram, no tam też z konta widać oglądalność, odwiedziny, wyświetlenia postów. Warto się na tym skupić przez chwilę i zastanowić, no bo po prostu nie traćmy czasu, jak ktoś, nie wiem, nie rezonuje z tą naszą grupą docelową, to co wstawiamy, to szkoda czasu po prostu i zmieńmy to. Oczywiście. Jeżeli zacznie cokolwiek innego działać, kopiujmy. Wiedza tutaj ekspercka naprawdę nie jest tak potrzebna, żeby robić wszystko. My tylko musimy wiedzieć, jakie informacje są dla nas ważne. Przykładowo, skąd ludzie przychodzą na naszą stronę internetową, czy z Facebooka, czy z LinkedIna, no i dalej sprawdzanie jeszcze, bo my mamy też na własnym przykładzie, jak wypuścimy post o nowym kliencie, który uznanej marce, choćby Market Planet, to klikalność na Facebooku to może być 150 lajków, ileś komentarzy, ale jak sprawdzamy, to tak naprawdę na LinkedInie powiedzmy tych lajków jest znikoma ilość, ale nagle okazuje się, że 15 użytkowników, którzy przeszli do nas z LinkedIna, 5 zapytało się tak o jakąś usługę, a z Facebooka praktycznie nikt nie przyszedł, tylko grzecznościowo, zalejkowo, więc sprawdzajmy te rzeczy. Nawet jak nie potrafimy podpiąć tego kodu, to co już powiedziałeś, to weźmy tego specjalistę na godzinę, ale on załatwi sprawę, że my później sami będziemy mogli efektywnie działać. Tak, to też nie jest jakoś strasznie skomplikowane, to też, żeby to zabrzmiało później korzystanie z tego, bo te panele otwierają się na telefonach, tak zerkałem, czy mam, ale odłożyłem, więc łatwo do tego mieć dostęp, można dostawać alerty, to też nie angażuje jakoś strasznie, no, nie spędza się na tym dużo czasu, a można widzieć po prostu, czy ktoś rzeczywiście jest więcej tych osób oglądających i mieć tą korelację chociażby z tym, co ostatnio wrzuciliśmy. Czy myślisz, że jeszcze coś pominęliśmy? Tak, mi się jedna rzecz kołacze po głowie, ale nie chcę psuć tobie jeszcze, że tak powiem, ścieżki wystąpienia. Czy jeszcze jest coś, co byś powiedział? Znaczy ja zawsze podchodzę do tego w ten sposób. W pierwszej kolejności ta wiarygodność, ten wizerunek, żeby w tych najważniejszych miejscach, tak jak powiedziałeś, w Google, w mediach społecznościowych, na stronie internetowej, żeby był wypracowany ten wizerunek i była ta wiarygodność. Natomiast druga sprawa, która jest, to pamiętajmy też o tych mediach, choć one może brzmią bardzo poważnie, ale taka jest przewaga też mediów cyfrowych już nad wielką telewizją, że nie trzeba wielkich budżetów, tak? I no media też kosztują, żeby dotrzeć z przekazem do użytkownika. Jasne. I zmierzam do tego, że choćby e-mail marketing, który jest, tego typu narzędzia powodują, że my niemal bezkosztowo, mówię niemal, bo to znikome koszty są, jesteśmy w stanie stałą komunikację prowadzić z naszymi klientami. I chyba tutaj jest istotna ta baza, nie? W sensie takim, że tutaj dotykamy takiej kwestii, którą gdzieś przemilczeliśmy, ale jak już zbieramy zainteresowania i tak dalej,
warto tych wszystkich naszych klientów mieć tak zagregowanych, zebranych, nie wiem, do tego oczywiście systemy, ale Excel też jest fajny. Ważne, żeby zebrać zgody też na komunikację. To też tak uprzedzam fakty, że dobrze po prostu mieć zadbaną ze względu na RODO przede wszystkim, tak? To po prostu zgody, ale jak mamy tą bazę, to możemy też ją zacząć jakoś dzielić, ładnie powiem segmentować, ale po prostu, żeby tworzyć z nich takie miejsca, do których możemy kierować osobną komunikację do jednych, do drugich, o ile taka jest, chociażby wysyłać do Niemców, znaczy maile po niemiecku, tak, z osobnym sprzedawcą, a nie wysyłać im polskich życzeń na święta i tak dalej. To są bardzo proste rzeczy, nie? Ale z perspektywy takiego odbioru na zewnątrz dużo dają. Tak? No to ci ludzie nas inaczej po prostu traktują po drugiej stronie. Trzeba tutaj zachować też taki zdrowy rozsądek w tym wszystkim, bo często sami my jako klienci indywidualnie jesteśmy spamowani, co nas bardzo denerwuje, więc musimy też wyobrazić sobie, czy dobrym pomysłem jest co 2 dni wysyłanie naszej oferty tym samym klientom. Oczywiście że tak. pytanie retoryczne, ale znowu przychodzą różnego rodzaju systemy abonamentowe, gdzie za niewielkie pieniądze naprawdę jesteśmy w stanie dać specjalistom, wdrożyć je i one nam pomagają, bo to, co Piotrze powiedziałeś, ta segmentacja znowu brzmi bardzo skomplikowanie, ale wyobraźmy sobie, że jak salon samochodowy wyśle grupie po prostu informacje, newsletter, tak, maila w ramach tam newslettera, no to system nam może podpowiedzieć, że ci użytkownicy, którzy kliknęli 3. raz na samochody sportowe, no to można ich wyselekcjonować i nie puszczać im informacji o promocji rodzinnych aut, tylko jak będziemy mieli coś ciekawego na temat tych sportowych, no to puścić tak konkretną informację. Ja spędziłem chyba 2 godziny o dyskusji o promocji w automotywie i okazało się, że wszyscy lubią oglądać te najdroższe samochody, a potem oglądają te, na które ich stać. Więc to nie jest takie proste i oczywiste, znowu, żebyśmy też tego nie spłaszczali, że to no też trzeba się tego nauczyć, dowiedzieć, tak, po prostu co działa, co nie. Trzeba patrzeć na te dane. To każdy musi tą ale ta nauka jest, zrobić. Piotrze, drodzy Państwo, ta nauka jest taka sama jak w życiu realnym, bo to jak rozmawiamy z klientami, to też wiemy, kiedy oni najwięcej robią. Piekarnia doskonale wie, kiedy ma największy ruch. Można panią zapytać i to nie ma nic wspólnego znowu z digitalem. I to znowu można to przenieść. Po prostu te media cyfrowe pozwalają nam mierzyć te zachowanie klientów, którego my tak naprawdę nie widzimy, bo nie wchodzą przez te drzwi realne, tylko przez te wirtualne. No i teraz trochę tak mówimy o tych piekarniach, kawiarniach, ale też obiecałem, że będziemy mówić o B2B. Dla mnie takim pasażem są pasaże handlowe, takie nazwy w internecie, czyli są chociażby marketplace'y. Odczarowując te marketplace'y, to nie wiem, jest OnePlace, którego my posiadamy, Allegro Business, Amazon Business, wiele innych miejsc, których znowu natywnie ludzie gdzieś szukają określonych rzeczy, tak? Produktów, usług właśnie. To takie środowiska, które skupiają po prostu biznesy, które coś oferują. Rozumiem, że to nie przeszkadza. Takim jak jesteśmy biznesem, żeby tam się pojawić. Czy twoim zdaniem to dobry pomysł, zły, żeby w ogóle pokazywać się też w tamtych miejscach? Jasne, że to są dodatkowe miejsca, gdzie praktycznie możemy się pokazać wśród naszej grupy docelowej. Istotą jest to, czy mamy możliwość i moce, żeby te nowe zapytania przerobić, żeby nie było też sytuacji takiej, że my na rok tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przejść nowego zlecenia, a tutaj korzystamy z paru takich miejsc, gdzie nam dają klientów. No i oczywiście sprawdzenie, które z tych miejsc będą dla nas odpowiednie, właśnie pod kątem naszej oferty i grupy docelowej, więc jakiś minimalny research trzeba zrobić, ale to są jak najbardziej miejsca, które nam pomagają opowiedzieć o marce, opowiedzieć o tym, co robimy, no zwyczajnie rozreklamować się za niewielkie pieniądze, tak? Mi się wydaje, że chyba jest, znaczy tak z autopsji ludzi, którzy zaczynają działać z OnePlace'em, jest takie, że
mogą go po prostu zacząć używać, później zaczynają do nich spływać te zamówienia albo zapytania. Jest tak, że no często sobie nie wyobrażamy też tej skali, nie? Znam firmę, która po prostu zaczęła przyjmować dziesiątki zamówień, zatrudniła po prostu specjalną osobę do obsługi tych online'owych, nazwijmy się, zapytań. Natomiast no, bez sprawdzenia to się po prostu nie okaże. Może być tak, że to jest maksymalnie 2 zapytania, jedno, możliwe, że wpadnie nam jeden koszyk z katalogu, który wystawimy i tyle, a dla niektórych to może być w ogóle dramatyczna zmiana prowadzenia biznesu, że to nagle jest najważniejsza gałąź, tak, którą powinni się zająć. I często nie doceniamy tego ruchu, efektywnego ruchu, który do nas spływa, już nawet w oderwaniu od marketplace'u, bo to jest bardzo dobry przykład, który podajesz. Ja miałem 2 takie case'y, gdzie producenci w branży przemysłowej mieli swoich dystrybutorów, to znaczy oni tak naprawdę handlowali różnymi produktami, nawet konkurencji i nagle ja też sam namawiałem tych producentów, żeby pokazali tak naprawdę i mierzyli, ilu potencjalnych klientów przekierowują miesięcznie do tych dystrybutorów, bo oni nie mieli tego świadomości. Producent prowadził marketing, inwestował i oddawał ruch tak naprawdę. Tak, a Jan Kowalski nie do końca przychodzi do danego salonu i mówi: dzień dobry, nazywam się Jan Kowalski, wziąłem się stąd, że przyszedłem, inaczej by mnie tutaj nie było. Tak samo marketplace'y pod tym kątem robią też świetną robotę, ale też wyobrażam sobie, że ta firma, ta marka, która tam chodzi, również musi dołożyć swoją cegiełkę. Jak napisze 2 przypadkowe zdania, tak, to też musi zadbać o tą wizytówkę i powiedzieć, to wracamy do tego punktu wyjścia, co oferuje i czym chce się wyróżnić. Tu masz 100% jasność, to tak samo znowu ta higiena, która była odnośnie strony internetowej komunikacji, tak samo musi być na marketplace, żeby było łatwo cię znaleźć na nim chociażby, nie? Albo żeby ludzie, którzy szukają konkretnego produktu, usługi, właśnie mogli się bardzo łatwo przeszukać ten marketplace albo wysłać ci konkretne zapytanie, bo to też jest tak, że u nas na przykład to działa tak, że jak jesteś w określonej kategorii, no to zaczynają cię widzieć kupujący, ich jest kilka tysięcy, mają miliardy obrotu, tak, więc przepuszczają te miliardy właśnie kierując się do odpowiedniej firmy. Jak źle się skategoryzujemy, zapomnimy powiedzieć, czym się zajmujemy, to nie mamy szans, mimo tego, że jesteśmy na tym marketplace. Dodatkowo my też jakby zapewniamy ten ruch, więc to nie jest jakąś nowum, że chcemy to jakoś monetyzować. Więc my czasem w tych ofertach prosimy po prostu o zapłacenie abonamentu i tak dalej, dlatego żeby lepiej promować taką firmę, mieć pieniądze właśnie na zadbanie o ten cały ekosystem. Więc jest to, myślę, nowe, ale coraz więcej firm to po prostu rozumie, no bo działa w tym środowisku i tak może płacić w Google albo na właśnie kwalifikowanym ruchu, może płacić za chmurę dostawców i te rzeczy się nie wykluczają. Nie? Tak samo jak strona z tymi mediami się nie wykluczała, tak samo tutaj to działanie chyba jest po prostu uzupełniające i na szczęście znowu nie rujnujące budżetu. Jak najwięcej takich narzędzi, z których można równolegle korzystać, tak? To jest na pewno istotne. Przy czym też trzeba cierpliwości, zarówno reklamując się w marketplace'ach, jak i prowadząc działania w Google, bo to nie zawsze jest tak, że ktoś podejmie od razu akcję. Jak dostaniemy ulotkę na mieście, że jest nowa pizzeria, możemy się tym zainteresować, ale nie do końca teraz tam wejdziemy. Ale za miesiąc nam się przypomni. Ale za miesiąc nam się przypomni i możliwe, że wtedy nasza akcja nie będzie przypisana właśnie temu działaniu, które tak naprawdę było tym triggerem. To prawda. My na szczęście, patrząc po sobie, to dosyć jasno oddajemy albo generujemy to zapytanie i przekazujemy, więc pewnie u nas będzie to widać, ale rzeczywiście tak jest, że nie zawsze ta reklama od razu przynosi po prostu efekt. To już tak to nazywałem to reklamą, ale czy ta promocja nie przynosi efektu. Istotne też jest to, żeby eksperymentować znowu, coś takim, żeby dodawać kolejne rzeczy, dbać o tą aktualność. Jeżeli coś jest sprzed roku, to prawdopodobnie już jest bezużyteczne. Opis pewnie firmy się tak strasznie nie zmienia, tak? Natomiast te obszary działalności, właśnie katalog produktów, to warto mieć zaktualizowane. Jeżeli Państwo macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego, jak dbać o katalog chociażby, proszę się kierować do nas. Jeżeli chodzi o tą komunikację, proszę się zwrócić do Grzegorza. W sensie takim jesteśmy w stanie pomóc realnie i opowiedzieć, jak to się robi. Tak? I to też nie jest znowu coś, co jest niewyobrażalnym wysiłkiem. No, to też jest kwestia zaplanowania
5 kroków zebrania. Czasem jest taki moment, na przykład przy katalogach, że zamiany czegoś, co było w formie, nie wiem, Excela, jakiegoś może nawet PDF-a, do bardziej takiej cyfrowej, dostępnej na telefonie formy, ale to też nie jest nic strasznego. Do tego są narzędzia, więc z chęcią podpowiemy. Nawet zwykły Excel potrafi bardzo dużo zrobić. Pamiętam, jak jeszcze nie korzystałem z CRM-a, nie mieliśmy po prostu jeszcze CRM-a wybranego, oczywiście ten wybór się przedłużał, to nawet miałem swojego takiego Excela, gdzie potencjalnych klientów i zapytania sprawdzałem. Każdy swojego Excela, skąd przyszli, czy z marketplace'u i się stali klientami, czy z innej formy. A wracając jeszcze do swojego pytania, czy warto na marketplace'a wstępować, to jest jednoznaczna odpowiedź. Natomiast moje też zawahanie wynikało z tego, bo w głowie mam jedną sytuację, jak kiedyś account u nas w agencji, chciał dobrze i też pozapisywał nas nie tylko do marketplace'ów, ale do różnych takich wirtualnych wizytówek, bo były za darmo. Natomiast nie było to spisane i ja w pewnym momencie powiedziałem, że właśnie stracimy na tym kontrolę, bo to, co powiedziałeś, aktualizacja oferty, Jasne. opisu, musimy o to zadbać. Ten wizerunek musi być spójny, więc tutaj musi być świadoma decyzja i dbałość o te informacje. Warto czasem wpisać w ogóle nazwę swojej firmy do Google'a. Rzadko kto to robi i zobaczyć, co wyskakuje. Są też takie miejsca, które są, trochę przechodzimy do takiego, no bo byliśmy w takich bardzo działaniach, moim zdaniem, prostych, może podstawowych, tak. Później mówiliśmy, gdzie można zacząć komunikować, gdzie, ja to mówię, rozrzucić tą naszą ofertę. Ale ostatnim takim obszarem dla mnie jest zaufanie wyrażone też w internecie. Są takie miejsca, które mają opinie, gwiazdki i to oczywiście B2C i B2B, tak? Warto o to zadbać, jeżeli jest możliwość certyfikowania się gdzieś za też albo wypełnieniem ankiety, albo za niewielkie pieniądze też należy to zrobić, żeby pokazywać się właśnie jako zaufana firma. No i też jeżeli widzimy, że nie wiem, jakikolwiek portal opinii pracy lub cokolwiek innego istniejemy w nim, to warto zacząć dyskutować z tymi opiniami, odpowiadać na nie. I to się tyczy, tak jak mówię, hotelu, który jest B2C, B2B, ale też B2B po prostu i usług, i chociażby produktów. Żeby nie było tak, że zostawiamy tą informację, że tak powiem, społeczności bez odpowiedzi. To jest tak samo jak dyskusja z klientem. Oni też tam są i oni też to komentują, więc sprawdźcie Państwo sobie, wpiszcie, co o was piszą. To znowu nic nie kosztuje, tak? Wystarczy po prostu wpisać nazwę swojej firmy. I też widać. Też ciekawe ćwiczenie w ogóle, bo okazuje się, że w ilu rejestrach, wizytówkach się wyskakuje. To też jest takie zaskoczenie, ile już w ogóle razy nasza firma została gdzieś wymieniona. I często możemy się spotkać z czymś, co nie do końca jest zgodne z prawdą, tak? Albo ludzie się rzeczywiście pytają na grupach chociażby facebookowych, czy są warci polecenia. Tak? No to tutaj jeszcze praktyczna taka wskazówka. Najlepiej zrobić to w trybie incognito, jeżeli mówimy na przykład o Google, dlatego że no tak. Tutaj te informacje trochę inne Jak widać, warto zapraszać praktyków, bo powiedzmy, jak to robić, a nie jak mi się wydaje. Ale masz rację, 100% nie powiedziałem o tym, ale zróbmy to tak, nie jak my, jako właściciel, albo jak mamy sprofilowaną przeglądarkę, tylko żeby to zrobić tak, jakby to rzeczywiście klient z zewnątrz na to patrzył. Ale właśnie te polecenia, ja mogę powiedzieć, że w No Monday nie mamy typowego new businessa i od 9 lat budujemy nasz biznes właśnie na poleceniach. Natomiast, one też są internetowe, nie? No i właśnie, i teraz o co chodzi? Można i w różnych formach, bo choćby na stronie internetowej. Czasem ktoś potrzebuje referencji do przetargów i to muszą być takie oficjalne referencje, które przybite pieczątką. Znamy ten świat, więc doskonale sobie... Ale są też tak zwane testimoniale. Jeżeli czegoś nie potrzebują takiego, to można skróconą formę zrobić, krótkich, realnych wypowiedzi. Tak, testimonial to wypowiedź klienta, która mówi o tym, jacy jesteśmy zazwyczaj fajni. Mało kto jeszcze te kontrowersyjne inne. Tak, i znowu media społecznościowe również przychodzą tutaj, bo czasem można poprosić klienta, nie mówię o jakichś wymuszeniach, tylko takiej rzeczywistej prośbie. Czy dałbyś radę? Tak, czy dałbyś radę i to rzeczywiście działa. Co jest istotne w tym B2B, bo tak naprawdę od tego teraz rozpoczęliśmy jakby ten blok, powiedzmy, tematyczny.
jakie są różnice. To jest bardzo istotne, że my musimy być bardziej precyzyjni w swoim działaniu. To jest po pierwsze. Po drugie, najczęstszą taką sytuacją, jak ja przychodzę do sektora B2B i zaczynamy rozmawiać, to siedzi dział marketingu i sprzedawcy i uspokajam ich pierwszym zdaniem i mówię, ja wiem, jak ważne są relacje. Ja wiem, że tutaj banerek internetowy nic nie zrobi, że wy tych ludzi znacie od lat. Więc tutaj cudów... Zastanówmy się, jak was wesprzeć w tym, co robicie. Wesprzeć w materiałach, w uwiarygodnieniu, w gwarancjach, w eksponowaniu tych waszych produktów, tej waszej oferty. No i co bardzo istotne, tak jak już powiedzieliśmy wcześniej o LinkedInie, który jest podstawą, jeśli chodzi o B2B, właśnie choćby taka praktyczna wskazówka. Na LinkedInie jesteśmy w stanie wypromować nasz post, naszą informację, tak, wskazując konkretne stanowiska i konkretną branżę. Jasne. Co jest niezwykle istotne, więc przypuśćmy, że specjaliści od logistyki i to nam bardzo łatwiej. Oczywiście nie jest to tanie i tutaj znowu wracamy do tego, że nie trzeba mieć wysokich budżetów, bo to możesz za 250 zł puścić naprawdę dobrą informację wizerunkową, kilka razy sprawdzić, co z tego przyjdzie, tak? Fajne jest to, że można po prostu testować. Ja do tego gorąco namawiam, żeby sprawdzać, tak? I to robić właśnie wydając pieniądze na LinkedInie, żeby zmieniać kategorie na OnPlace'ie albo pokazywać inne opisy, żeby, nie wiem, skusić się na to, żeby dostawać szybsze powiadomienia, tak, w abonamencie. Jest wiele miejsc, między innymi my też tak właśnie na OnPlace'ie mamy, że mamy takie alerty, że szybciej się dostanie informacje o jakimś konkretnym dealu, a często ten czas jest istotny, więc no jest parę takich rozwiązań, myślę, które przez testowanie nam powiedzą prawdę. Tak? Ja pamiętam taką dyskusję, bardzo heavy duty biznes, który bardzo pomijał media społecznościowe, z Instagrama się śmiał. Dzisiaj robią naprawdę, przez to, że zmienili się, pokazali zupełnie inaczej, zrobili trochę ten efekt, o którym ty mówisz, że zaczęli promować swoje produkty do pośredników i zrobili je modnymi po prostu na Instagramie. No i opowiadają razem z określonymi osobami, jak tego używać, jak to zmieniło w ogóle tam montaż akurat. To jest taka bardzo techniczna rzecz, ale to działa, nie? W sensie nawet w takich trudnych branżach, wydaje się bardzo precyzyjnych, te opowieści trafiają do tych końcowych użytkowników. Naprawdę sposobów jest mnóstwo, natomiast zastanówmy się, co jest wartościowe dla tych naszych klientów, bo choćby takie proste instrukcje. To właśnie na tym bazowali, właśnie jak to zrobić. Nie? No ale nie trzeba już nie wiadomo jakiej sesji wideo. To nie jest tak, że wjeżdża ekipa, tylko można coś dobrego zrobić. Oni byli naprawdę bardzo profesjonalni, trzeba przyznać, bo nawet mieli nagrania z drona, bo to też takie duże instalacje czasem były, ale zaczynali od bardzo prostych. Tak? Dosłownie jak mówiłem o śrubce, która jest czymś pokryta, to myślałem o nich, jak to mówię. Rozumiem. No ale to dobrze świadczy właśnie, że dobrą robotę zrobili. Bo nawet wiem, czym jest pokryta ta śrubka, chociaż w ogóle nie wiem, o co chodzi, ale rzeczywiście pamiętam to nagranie. Trochę mówimy o czymś takim, co dla nas by mogło być modne, content marketing, zresztą sami właśnie go robimy. Warto podawać te materiały, wideo, dbać o ten przekaz taki, który ktoś później może przeczytać, obejrzeć. Nie? To jest też istotna rzecz, żeby opowiedzieć tą historię, ale też pokazać konkretne użycia, artykuły, rozmowy z klientami chociażby. Tak? Podstawa, naprawdę. I w ogóle wideo jako takie, plus też polskie słowo shorty, krótkie formy, bardzo zyskują na popularności, tak? To sami jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że prywatnie konsumujemy takie treści, ale to wszystkich dotyczy, tak? Takie manuale właśnie, czy jak to zrobić, informacje też się super sprawdzają i to duże naprawdę marki też używają tego jako takie narzędzie promocyjne dla po prostu biznesów swoich. To ja bym, jak już przywołać content marketing, to przy nim bym się zatrzymał i myślę, że to powinna być taka rzecz, którą można bardziej... Przynieść sobie coś do picia, jedzenia. Wyeksponować. Nie, ale słuchajcie, drodzy Państwo, z shortami to też jest tak, że ktoś powie, no dobra, ja nie do końca, bo to też trzeba czuć, tak, te formy. Ktoś czuje,
Przede wszystkim to musi być tak, że ta grupa to będzie jakoś akceptowała, trzeba to wytestować, ale też powinno być naturalne, tak powiedział, czuć, nie? Żeby to było najzwyczajniej łatwo wykonać i też żeby to było naturalne. Tak, przy czym ten content marketing jest o tyle istotny, że jeżeli jesteśmy już jakiś czas w branży i czujemy tą branżę, to naprawdę napisanie artykułu nie jest niczym trudnym, a nawet jeżeli mamy tą wiedzę i ten artykuł nie czyta się zbyt łatwo, to można dać po prostu do copywritera na przerobienie tego, na przeredagowanie. Też bardzo łatwo znaleźć osoby, które potrafią nam pomóc z napisaniem. To też nie jest jakieś trudne. W zmontowaniu filmu też polecam korzystanie z zewnętrznych osób tutaj, oczywiście nie umniejszając naszym montującym i prowadzącym, ale rzeczywiście tak jest, że przy tym starcie można się zapytać z zewnątrz osób, jak to zrobić i z chęcią pomogą. To też nie są jakieś porażające koszty, żeby po prostu zacząć to robić. Jak nam zacznie to wychodzić, oczywiście kolokwialnie żreć, tak, czyli zresztą widzimy, że ktoś się tym interesuje, czyta, mamy przejścia, ktoś się dopytuje o nagle rzeczy, które pokazywaliśmy, nie wiem, tą właśnie, pamiętam tą śrubkę pokrytą czymś. Ja teraz już też ją widzę. Także... Jaka lekko złota. Ale właśnie widzisz, ja zapamiętałem takie proste, ja wiem jak ona wygląda, ale nawet nie wiem dlaczego ona tak naprawdę jest używana. To jest niesamowite, że jestem zupełnym laikiem i mi to zostało w głowie. I super, nie? W sensie takim o to chodziło, żeby ktoś kojarzył tą firmę, została ta jakość. No ja pamiętam, to jest jakościowa rzecz i super, jakbym miał skręcać most, to tym, nie? I już wiem, gdzie pójść. I trochę też życzymy Państwu, żeby się to udało, nie? W sensie takim naprawdę da się to zrobić i potem można z tego super czerpać. Nawet nie chodzi tylko o takie proste zyski, przełożenie od razu na sprzedaż, ale lojalność klientów jest super ważna, tak? To tym się też buduje to zaufanie właśnie długofalowe. Oprócz prostych gwiazdek, nie wiem, chociażby w opiniach, to właśnie takimi, że oni, to ci zawsze byli. Pomagamy tym klientom, dokładnie. po prostu, tak? I budujemy wiarygodność, a z praktycznego punktu widzenia te wszystkie narzędzia można połączyć, bo pozycjonowanie, bo też minęliśmy obszar, który jest niezwykle ważny. Dlaczego ono jest istotne? Bo jak już ktoś wpisuje konkretną usługę... Warto wyskoczyć jak najwyżej, to właśnie pozycjonowanie, powiedzmy najpierw tak jak my, pozycjonowanie w SERP-ach, czyli to, żeby wyskakiwać jak najwyżej ze strony wyszukiwania, tak, w przeglądarce, tak jak każdy z nas wpisuje to, no to też jest cała dziedzina, ale no jest znowu kilka prostych rzeczy, o które warto zadbać i będziemy wyskakiwać wyżej, będą łatwiej nas mogli znaleźć klienci. Ale co istotne, ci klienci, którzy już są zainteresowani tą ofertą, którą mam u Ciebie, bo to jest jakby podstawa tego biznesu. Nie? Magicznej śrubki, tak ją nazwijmy, no to ją wpisze i jest pokryta tym i tym i jeszcze poda fee. Znaczy, że naprawdę... Jak wpiszę most ze złotymi śrubkami, to jest duża szansa na deal. Nie ma co się dziwić, że ludzie też pamiętając content wyszukują też takie rzeczy, tak? Więc jeżeli stworzyliśmy wideo, też jest fajnie, samo stworzenie wideo to nie jest jedyna rzecz, którą trzeba zrobić, trzeba je dobrze opisać i właśnie też podać w odpowiednim miejscu, tam gdzie są i ludzie oglądają. Tak, nie schować go najbardziej w folderze. I znowu wracamy do tego, że to nie wymaga wielkich pieniędzy, bo najczęstszą pułapką z wideo, jaką się spotykam, to jest taką, że zrobiliśmy wideo za 40 000, ale tak naprawdę ten materiał nie został wyświetlony. Został schowany w Został gdzieś schowany. Na stronie Dajmy go na YouTube'a. Dokładnie. Sieć reklamowa Google. Ale zadbajmy, żeby na tym YouTubie też był opis, gdzie można trafić, jakie jest Dokładnie przejście. tak. I pamiętajmy, że sieć reklamowa Google ma pod sobą YouTube'a, czyli jak ktoś wykazywał w wyszukiwarce zainteresowanie daną ofertą i wejdzie na YouTube'a, to jest duża szansa, że ten film jeszcze jak będzie promowany, to mu wyskoczy. A idąc dalej z content marketingu, bo tutaj też jak to praktycznie robić, bo to jest też niezwykle istotne. Często ktoś pisze nie wiadomo ileś artykułów, ale strona pod względem technicznym jest na tyle słabo wykonana, że ona właśnie nie wyskakuje w tych wynikach wysoko. I znowu nie musi je znać na pozycjonowanie, ale dajmy to specjalistom, żeby sprawdzili, czy chociaż ta baza jest ok. Opiszmy, zlinkujmy to do oferty. Grzegorz, bo dostaliśmy część pytań właśnie odnoszących się między innymi do tego, jak sobie radzić z takim tematem zatrudniania, trochę to brzydko to nazwa, ale w ogóle
pokazywania się jako pracodawca, no nie wiem, rozwiązywania takich problemów jakości nas jako pracodawca, w ogóle przyjaznego miejsca pracy. Czy wy się z tym spotkaliście? Czy teraz firmy o to dbają? Co możemy w ogóle zacząć robić? Nie wiem, w sensie, żeby nie mieć działu HR, a o to zadbać chociażby, albo mając dział HR, jakie są takie podstawowe działania i co uważasz, że no, można wykonać po prostu z swojej perspektywy? Jasne. Ten employer branding jest niezwykle istotny i chyba... pojęcie employer branding. Tak, ale... Próbowałem naokoło zapytać, co to nazywa employer branding. Nie, ale generalnie każdy, kto prowadzi biznes, to wie, że no jest problem w pozyskiwaniu specjalistów i... Chyba w różnych miejscach, na różnych szczeblach, tak? W sensie takim, jak rozmawiałem ostatnio, zresztą mieliśmy przyjemność tutaj gościć osobę od badania dopasowania do stanowisk pracy, to zarówno w tych blue collars, jak to się nazywa, czyli na halach produkcyjnych pracowników, tak, też brakuje, albo jest problem z dopasowaniem ich po prostu, ale też to, no, że wysoko wykwalifikowanych specjalistach istnieje, że no jest po prostu ciężko czasem ich znaleźć. Problem jest tak duży, że firmy niejednokrotnie zwracają się do nas z pomocą nie wsparcia sprzedaży, tylko właśnie tych rekrutacji. Okay. Temat szeroki, więc najważniejsze rzeczy tylko, żeby skreślać. Słusznie, że Państwo zapytali, niesłusznie, że o nim nie mówiliśmy. No tak, ale dobrze, że Cię mam, więc powiedz, co można rzeczywiście, jaka jest Wasza odpowiedź w takim momencie? No, na stronie internetowej, która jest naszą bazą, to już taka podstawa, żeby były oferty pracy, gdzie można... Znaczy w ogóle trzeba je publikować też, oferty pracy. Gdzie można tak naprawdę dokonać rekrutacji online'owej. Nawet jeżeli nie ma oferty pracy, to rekrutacja tak zwana spontaniczna. No i pokazanie tych rzeczy wizerunkowych, przedstawienie, jakim jesteśmy pracodawcą, jakie mamy benefity, jak wygląda proces rekrutacji. Są dedykowane strony do tego, natomiast to już często większe organizacje się na to decydują, gdzie zatrudniają tysiące osób. No tak, ale chyba wydaje mi się, że ten próg wejścia też jest na tyle niski, że prawie każdy albo każdym jest w stanie ogłosić się też na portalach internetowych i nie zrujnować się jednocześnie, tak? Jest dużo takich miejsc jak pracy, jak rekruty. Można to nawet, często jest tak, że my importujemy te oferty pracy i pokazujemy 1 do 1 na stronie internetowej, nie trzeba 2 razy ich zamieszczać. To w ogóle też są, te miejsca mają specjalne wtyczki, tak, widgety, które pozwalają przenieść albo wyświetlić nasze oferty pracy, zabudować, więc tak jak powiedziałeś, nie trzeba tego przepisywać. No okej, to mamy stronę i coś jeszcze trzeba zrobić? Więc to są najbardziej wizerunkowe rzeczy, o które musimy zadbać. Jakie stanowiska, z czym się wiąże, jakie benefity, znowu te polecenia, o których żeśmy powiedzieli, a myślę, że... To też jest, przepraszam, że ci przerwałem, ale też są takie miejsca, które po prostu dbają o polecenia pracodawcy, GoWork na przykład, o ile dobrze pamiętam. To też nie jest tak, że nie można z tymi opiniami dyskutować. Też namawiamy do tego, żeby odzywać się po prostu. To często jest tak, że pracodawcy są tam oczerniani. Jak najbardziej. I tam najwięcej tak naprawdę najwięcej tych ofert pracy jest, tam potencjalni pracownicy, kandydaci występują, ale znowu nie zapominajmy, że ta strona powinna być naszą bazą. Jeżeli nie chcemy robić dedykowanej strony kariery, to jest też niski próg wejścia, bo choćby w No Monday mamy też taką usługę, wdrażamy ją, abonamentową. Czyli w ogóle macie takie coś, co załatwia ten temat, tak? W większości przypadków tą podstawę załatwia kilka elementów. Oferty pracy, opisanie benefitów, tak? benefity, proces jak rekrutacji wygląda, polecenia, możliwość aplikacji, wykonania aplikacji spontanicznej i wgrania nawet swoich zdjęć, żeby pokazanie swojego obszaru, swoje logo i tak dalej, więc też można z abonamentowych i to są niedrogie, potrzebujemy na 2 lata wesprzeć dział HR-u takim narzędziem. Można z tego korzystać i nie trzeba budować dedykowanych. Korzystają już firmy z tego u was? Tak, korzystają, natomiast większość, nie ukrywam, że to korporacje, które potrzebują szyte na miarę i to oczywiście są świetne rozwiązania do budowania tego profesjonalnego employer brandingu. Ale macie też takie, rozumiem, dla mniejszych biznesów. Właśnie zdaję sobie sprawę z tego, że mniejsze biznesy przede wszystkim liczą na sprzedaż, ale muszą też zagospodarować ten obszar. I wyszło reklamowo, nie planowaliśmy tego, ale rozumiem, że poza tym, że te, nie wiem, różne silniki to mają, wy też to macie, czyli to jest taki w miarę standard, to nazwijmy, i też nie należy bać. Więc jak ktoś ma wątpliwości, jak do tego podejść, to spokojnie może się do ciebie odezwać, też opowiesz, jak to zrobić. Znaczy, słuchajcie,
nawet, drodzy Państwo, jeśli wyszło reklamowo, to myślę, że każdy, kto prowadzi biznes, to boryka się z tym wyzwaniem. Tak. I tutaj są naprawdę różne narzędzia i warto też nie przeinwestować w momencie, gdy zatrudniamy parę osób, no to nie będziemy budowali dedykowanej strony za kilkadziesiąt tysięcy złotych po to, żeby Nie, to jasne. wesprzeć tak ten samo proces. są specyficzne miejsca, które nie wiem, są super od mojego podwórka do rekrutacji programistów albo osób, które się zajmują konkretnymi rzeczami. No i nie przeskoczy się tego, oni tam są i nawet jakbyśmy to wszystkie rzeczy powiesili na naszej stronie, to pewnie będzie to miało niższą skuteczność niż powiązane te dwa działania, o tak bym powiedział. Tak, Więc tak. trzeba trochę popróbować znowu, co u nas działa. Popróbować, I wystawić i reklamować, tak? To znaczy eksponować w mediach społecznościowych, dodatkowo w portalach, w portalach poświęconych rekrutacjom, więc trochę Tak, są taki też- są marketing. Są też lokalne miejsca, które z konkretnego regionu na przykład skupiają też rekrutację, to też się da znaleźć. Wszystkie globalne i nie wiem, ogólnopolskie wyszukiwarki też mają ten filtr konkretnego województwa o takiej higienie jakby oferty pracy i to tam powinno być, no to nie znam się na tym, więc się nie wypowiem, ale rozumiem, że to wszystko jest dosyć proste i też nie trzeba przeskoczyć strasznego przez straszną płonącą obręcz, tylko wykonać znowu te kilka czynności i wykorzystać istniejące rozwiązania. Ja bym powiedział, że zasady są identyczne jak w marketingu sprzedaży, tylko tutaj mamy Brzydko mówiąc, musimy osobę kupić. tak, właśnie ten element ludzki występuje, więc może tak niestosownie, ale to jest trochę produkt, usługa, którą musimy Jasne. po prostu eksponować, ale dokładnie te same zasady, tylko trochę inne miejsce, gdzie musimy się pokazać i zagospodarować swoje miejsce, żeby wizerunkowo to podać w dobry i efektywny sposób, no i zbierać te CV-ki Jasne. ze zgodami. No jak pozwolisz, to poproszę Cię, żebyśmy powiedzieli Państwu podpowiedzieli krótkim linkiem, jak trafić na taką informację. Pokuśmy się o artykuł, w którym po prostu pokażemy, co jest możliwe. Znajdziecie go Państwo pod tym wideo też, żebyśmy mogli powiedzieć, no, jak sobie poradzić z taką ofertą, jak to szybko się uruchamia, chociażby to pudełkowe rozwiązanie, żeby było po prostu łatwiej praktycznie wykorzystać tę informację z naszego webinaru. Co ty na to? Jak najbardziej przygotujemy, podamy i poprowadzimy za rękę przy tym założeniu, że różne są rozwiązania, są również konkurencyjne, także znowu namawiamy, bo nie mamy na to monopolu, żeby sprawdzać, próbować używać. i mierzyć, używać, ale jak nie robimy nic, no to nie liczmy na efekty. W innym przypadku, nawet jeżeli się pomylimy nieznacznie, to zawsze te 90% zostanie na rzecz naszej efektywności. 70. To zależy oczywiście od skali pomyłki. Mi się wydaje, że znowu jak rozpakujemy kolejną rzecz, to nie skończymy dzisiaj. Też mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy. Też zachęcam Państwa do zadawania pytań. W sensie takim, jeżeli macie cokolwiek, co po prostu jest interesujące albo wymaga rozwinięcia, to prosimy o informacje. Też rozumiemy, że mówimy kolokwialnie znowu po łebkach, w sensie takim omawiamy obszary. Tutaj się specjaliści od każdej z tych branż mogą nie zgodzić, że to jest najważniejsze albo na to należy tylko zwrócić uwagę. I oczywiście upraszczamy dużo rzeczy, które teraz powiedzieliśmy. Natomiast nie wiem, no może podzielmy się jakąś checklistą z Państwem. W sensie takim, jesteśmy w stanie to stworzyć, żeby proszę zadbać o 6 najważniejszych rzeczy, 7. Spróbujmy wysłać taką checklistę. Udostępnimy ją też pod wideo. Jeżeli będziecie Państwo mieli ochotę, no to oczywiście służymy kontaktami. Jedna rzecz jeszcze mi została taka na podsumowanie. Jakbym miał to zaczynać i sam nie wiedział do końca, kogo byś się zapytał w firmie swojej własnej, co ja mam w ogóle pokazać na tej stronie internetowej, w tej całej komunikacji i tak dalej. Bo ja mam tą odpowiedź w głowie, ale ciekaw jestem, czy się nad tym zastanawiałeś. Jesteś właścicielem i do kogo ja mam pójść? W sensie takim, co ja mam zrobić, nie? W sensie takim, kogo się zapytać o to, co rzeczywiście jest najważniejsze w przekazie. Mówimy z punktu widzenia klienta. No tak, oczywiście. Z punktu widzenia klienta to najczęściej, ja osobiście zapytałbym się tych osób, które są najbliżej. Obsługa klienta sprzedaż? Tak, dlaczego? Tak Bo samo, zarząd ma swoje wizje, a później warto zejść na ziemię a i się później dowiedzieć, co sprzedawcy mówią, że tak, dokładnie tak. Bo to często klienci bezpośrednio mówią, nie, no ale oni mają krótsze terminy dostaw. No, w sensie, to tego od was nie biorę. Nie? Ale marketing też powinien o to zadbać, że jak mówimy o tych mediach społecznościowych, to pamiętajmy, że tam dużo informacji zwrotnych schodzi nam właśnie od klientów i to jest też niezwykle istotne, żebyśmy pozyskiwali
tej informacji, w czym jesteśmy dobrzy, a w czym tak naprawdę musimy się poprawić. No to jest cenna wiedza. Z tą ostatnią myślą nas zostawię. Wielkie dzięki, że znalazłeś czas. To mam nadzieję, że to początek. Takim jeszcze opowiemy Państwu, jak sobie radzić z promocją albo z konkretnymi zagadnieniami. Ja obiecuję, że też opowiem o tym, jak promować się po prostu na OnePlace'ie, jak wykorzystywać jego potencjał. No i próbujcie. Przede wszystkim Państwu polecamy próbowanie. To jest najlepsza recepta na to, żeby znaleźć swoją drogę w marketingu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Grzegorz. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję Państwu. Pozdrawiamy.